Kto jest na tym obrazku? Gdzie są? Co widzimy na pierwszym planie, na drugim planie? Co widzimy w tle? Jaka jest pogoda? Cześć! W dzisiejszym filmie będziemy robić opis obrazka. Opis obrazka to bardzo dobra metoda nauki języków obcych. Bardzo polecam Wam tę metodę do samodzielnej nauki w domu. Dlaczego ta metoda jest dobra? Ponieważ w tym samym momencie ćwiczymy i słownictwo z różnych tematów i różne struktury gramatyczne. W tym odcinku poznacie dużo słownictwa związanego ze spędzaniem czasu wolnego na plaży nad oceanem. Po obejrzeniu tego odcinka bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, czy lubicie spędzać czas na plaży nad oceanem i jakie są Wasze ulubione aktywności. Napiszcie też, czy macie swoje ulubione plaże. I zanim zaczniemy opis obrazka, popatrzcie proszę teraz na słownictwo, które pojawi się w tym opisie. Na obrazku widzimy dużo ludzi, którzy spędzają swój czas wolny nad zatoką jakiegoś oceanu. Wzdłuż plaży rośnie dużo palm. Pogoda jest piękna, jest słonecznie i na niebie jest tylko kilka małych chmurek, a woda w oceanie jest pięknego, jasno-niebieskiego koloru. Na pierwszym planie, po prawej stronie, na niebiesko-białym ręczniku w paski leży młoda kobieta w czerwonym bikini. Ma na sobie okulary przeciwsłoneczne i w ręce trzyma butelkę z piwem. Jest uśmiechnięta i zrelaksowana. Obok niej na piasku leży plecak i koszyk z jedzeniem i piciem. W koszyku widzimy butelki z wodą, owoce i paczkę chipsów. Po lewej stronie na piasku leży pies, który prawdopodobnie odpoczywa po zabawie z piłką. Za psem na leżakach pod parasolem siedzą dwie osoby, młoda kobieta i młody mężczyzna. Mężczyzna ma na sobie jasny kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i czerwone kąpielówki. Kobieta ma na sobie okulary przeciwsłoneczne i żółte bikini. Kobieta czyta książkę, a mężczyzna po prostu się relaksuje. Na dalszym planie widzimy grupę osób, prawdopodobnie przyjaciół. Jest trzech mężczyzn i jedna kobieta, którzy siedzą w kółku, relaksują się i rozmawiają. A za nimi widzimy dwie osoby, które grają w siatkówkę plażową. A w tle możemy zobaczyć jeszcze więcej osób relaksujących się, odpoczywających na plaży, ale też jest dużo osób pływających czy kąpiących się w oceanie. Atmosfera na zdjęciu jest pełna spokoju i relaksu. A teraz zapraszam Was jeszcze na część gramatyczną. W części gramatycznej skupimy się na czasownikach i na przyimkach, których użyłem w filmie. Czasowniki, które widzicie teraz na ekranie, należą do koniugacji m-esz. A więc w pierwszej osobie mamy końcówkę m, w drugiej końcówkę esz, sz, w trzeciej osobie
nie dodajemy żadnej końcówki, po prostu zwykle usuwamy ostatnią literę cie, następnie w pierwszej osobie liczby mnogiej my, w drugiej osobie cie i w trzeciej osobie ją. I odmieńmy jeden z czasowników. Czasownik spędzać. Ja spędzam, ty spędzasz, on, ona, ono spędza, my spędzamy, wy spędzacie, oni, one spędzają. Te dwa czasowniki należą do koniugacji isz albo isz. I odmieńmy jeden z nich, czasownik leżeć. Ja leżę, ty leżysz, on, ona, ono leży, my leżymy, wy leżycie i oni, one leżą. A więc tutaj w pierwszej osobie mamy końcówkę on, w drugiej osobie isz albo isz, w trzeciej osobie nie dodajemy żadnej końcówki, po prostu usuwamy zwykle ostatnią literę, następnie my w pierwszej osobie, w drugiej osobie cie. Te końcówki są takie same dla wszystkich czasowników, we wszystkich trzech koniugacjach i w trzeciej osobie mamy końcówkę on. I jeszcze trzy czasowniki z koniugacji esz. I odmieńmy jeden z nich, na przykład rosnąć. Ja rosnę, ty rośniesz, on, ona, ono rośnie, my rośniemy, wy rośniecie i oni, one rosną. Tutaj nasze końcówki to w pierwszej osobie, w drugiej osobie esz, w trzeciej osobie w pierwszej osobie liczby mnogiej emy, w drugiej ecie i w trzeciej on. Pamiętajcie jednak, że w języku polskim mamy też czasowniki nieregularne czy czasowniki z pewnymi zmianami. I jeżeli chcecie je poznać albo powtórzyć koniugację czasownika, zapraszam Was do mojego kursu na mojej platformie. Jedyne co musicie zrobić, to założyć darmowe konto i wtedy otrzymujecie dostęp do kursu koniugacji czasownika, gdzie znajdziecie wiele interaktywnych ćwiczeń, które na pewno pomogą Wam opanować koniugację w języku polskim. A teraz czas na przyimki. Przyimek na, wy i po. Tych przyimków w sytuacjach statycznych używamy z miejscownikiem. Ale pamiętajcie, kiedy mamy sytuację dynamiczną, tych przyimków używamy z biernikiem. Jeżeli chcecie powtórzyć ten temat, albo ten temat jest dla Was nowy, zapraszam Was do filmu, do którego link właśnie pojawia się na ekranie. Następnie przyimek nad, pod i z. Tych przyimków używamy z narzędnikiem. Ale nad, tutaj uwaga, w sytuacjach statycznych tego przyimka używamy z narzędnikiem, a w sytuacjach dynamicznych używamy go z biernikiem. Natomiast przyimek z, kiedy przyimek z znaczy with, używamy go z narzędnikiem, ale kiedy ten przyimek znaczy from, używamy go z dopełniaczem. I jeszcze dwa przyimki wzdłuż i obok. Tutaj sytuacja jest łatwa, ponieważ tych przyimków zawsze używamy z dopełniaczem. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, czy lubicie spędzać czas na plaży, nad morzem czy oceanem i jakie są Wasze ulubione aktywności. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Bardzo, bardzo proszę o zostawianie łapek w górę i właśnie komentarzy, subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału.
i zapraszam Was już na kolejny film w najbliższą niedzielę. Cześć!